wspieraj regularnie swoje radio. Na Zrzutka.pl /wspieraj radio WNET. Wielka wyprawa, Trójmorze. Polityka. I rzeczywiście wielka wyprawa trwa. Dotarliśmy do Ministerstwa Obrony Narodowej. Właśnie przed chwilą zamknęły się drzwi sali konferencyjnej, bo do sali konferencyjnej wszedł pan Hanno Pevkur, estoński minister obrony narodowej. Good morning, Mr. President. Minister. Panie, dzień dobry panie. Dzień dobry. Dzień dobry panie ministrze. Wczoraj w Rydze upadł pomnik dominacji rosyjskiej. Jak pan usłyszał, jak pan zobaczył zdjęcia, to co pan pomyślał? Yesterday in Riga, the monument of Russian domination has fallen. When you saw the photos, the videos, what did you think? I think it was a right thing to do because we decided in our government in the same way, or we did the same decision, and we took one of the biggest symbolic monuments, Russian tank T-34, down from Narva, and brought it to museum where it has to be, not in public place. Myślę, że to była dobra decyzja. My w Estonii podjęliśmy taką samą decyzję. W Narwie największy pomnik komunizmu, który tam był, czołg T-34, przenieśliśmy do muzeum, bo nie ma on miejsca w przestrzeni publicznej. To nie było łatwe, bo w Narwie mieszka 95% Rosjan. It wasn't easy. In Narva there is 95% of Russian people. That is true, but all these Russians are living in Estonia and they are part of Estonian country. So of course we are putting a lot of effort to explain them why we are doing this, and also I believe they understand why it has to be, or it had to be done. A jak... Ci Rosjanie są częścią estońskiego społeczeństwa, mieszkają w Estonii, więc oczywiście podjęliśmy wysiłek, żeby wytłumaczyć im, dlaczego tak się dzieje, dlaczego to robimy, dlaczego to musi być zrobione. Ale jednak trzeba było użyć pewnego podstępu. However, there had to be some sort of trick used to do it. There was no trick, actually. We were very open with this process. We said from the beginning that we will not do or we will not hide anything. We all understand how is the situation in Ukraine, and these symbols are definitely the symbols we don't like to see in Estonia. Nie było żadnego podstępu. Od początku byliśmy bardzo otwarci w tej kwestii. Wytłumaczyliśmy, sytuacja z Ukrainą powoduje, że na takie symbole nie ma miejsca w przestrzeni publicznej w Estonii. A jak pan minister odebrał słowa prezydenta Rosji Władimira Putina, który w czasie jakiegoś święta związanego z Piotrem I powiedział, że Narwa to właściwie rosyjskie miasto? And what did you think about the words of Vladimir Putin, who during a celebration linked to Peter the Great said that in fact Narva is a Russian city? Then let's discuss how far back we go in the history, because in Estonia we have seen also the Danish time, the Swedish time, the German time. Also in Russian territory there has been different conquerors when we go back to Ottoman Empire, so then we can ask how far back we go in the history. We have to understand Estonia is Estonian territory and we do our decisions here our own. Należy zapytać, jak daleko się cofamy w czasie, bo jeśli się cofamy dalej, to mieliśmy tutaj Duńczyków, mieliśmy tu Szwedów, mieliśmy tu Niemców, a w Rosji było Imperium Osmańskie na niektórych terenach, więc trzeba sobie zadać pytanie, jak daleko idziemy w historię. W tym momencie estońskie terytorium jest estońskie, to jest część Estonii. Pytam się dlatego, że takie słowa, które mają, nie wiem, przestraszyć Estończyków, albo propaganda rosyjska próbuje też zmienić kierunek myślenia Rosjan, padają. Po śmierci córki Dugina przyszła informacja, że Ukrainka, która dokonała tego zamachu, ukrywa się na terytorium Estonii i tam wtedy też padły słowa mówiące o tym, że Estonia, jeżeli jej nie wyda, to za to odpowie.
I'm asking because it is an attempt to threaten Estonia, and such attempts appeared also after Natalia Vovk, who supposedly killed Daria Dugina, fled to Estonia, and Russia is threatening Estonia that it can take some actions if Estonia don't give this Natalia Vovk. Well, we all have to understand that Russia is part of the Russian politics, and like what they understand is also an information war, and this is a for sure information war against Estonia, against NATO, and this is just we have to take it as a part of hybrid war, as a part of information war. To jest narzędzie wojny informacyjnej. Rosja toczy wojnę informacyjną, więc takie zapewnienia, takie groźby musimy przyjmować jako część wojny hybrydowej, wojny informacyjnej. I will just add one more that we saw one part of the hybrid war also from Belarusian side towards Poland, and this is exactly just one part of that kind of hybrid war. Część tej wojny hybrydowej widzieliśmy też w wykonaniu Białorusi wobec Polski. To także była część wojny hybrydowej. A czy w Estonii jest strach przed rosyjską inwazją? And is there any fear about Russian invasion in Estonia? Every situation in our neighborhood which weakens the security situation brings some concerns to public opinion. This is obvious. We see it at the moment what is going on in Ukraine, and we have to deal with this. But for that, we are investing a lot to our defense, and also we all understand that when Russia tries to do something, then he goes against NATO, and in NATO we have Article 5. Każde takie zdarzenia u naszych sąsiadów wywołują pewne obawy w przestrzeni publicznej, w życiu publicznym. Natomiast dlatego odpowiadamy zbrojąc się, szykując się, umacniając Estonię, ale Estonia jest częścią NATO i Rosja, wypowiadając wojnę Estonii, wypowiedziałaby wojnę NATO, więc raczej tego nie zrobi. A jak często rosyjskie samoloty przekraczają strefę powietrzną Estonii? How often do you have airspace violations by Russia? Well, it's not much, to be honest, but mostly they are in one certain area where there is let's say, like a tooth in our airspace, and they are just flying directly over one island. And let's say one of the biggest like the violations was a couple of weeks ago when they used one helicopter to fly over our border guard crossing point. Nie dochodzi do tego często, tak szczerze mówiąc, natomiast jest takie jedno miejsce, taki wystający ząb naszego terytorium, wyspa, gdzie najczęściej dochodzi do tych naruszeń, ale kilka tygodni temu był poważny przypadek, kiedy rosyjski helikopter latał nad naszym punktem granicznym. I co wtedy się stało? And what happened there then? Well, it was very short time, so obviously you cannot act much or do much, and they were just flying in and flying out. It was less than 1 minute. To był dosyć krótki czas, więc oczywiście nie można przez taki czas wiele zrobić, tylko to był moment, kiedy wylecieli i zajęło to mniej niż minutę. Trzeba sobie uświadomić, że Estonia wspiera Ukrainę i proporcjonalnie do swojego PKB, do ilości ludności w Estonii trochę ponad 1 300 000 mieszkańców, w tym 38% mniejszości rosyjskiej. Proporcjonalnie jest to największa pomoc na świecie. Dlaczego jest taka determinacja w pomaganiu Ukrainie? Estonia supports Ukraine and supports it a lot, relatively to its population, to its economy. There is a lot of help, including there's 38% of Russians in the society, and still there's a lot of help. Why Estonia cares so much?
Because in Ukraine, what we see at the moment, the escalation of the war starting from 24th of February, which was actually started already in 2014 in Crimea, then this war what Ukraine is having at the moment in their territory is not only the war Ukraine-Russia. This is the war of free democratic world against one terrorist aggressor. To dlatego, że ta eskalacja działań wojennych, którą obserwujemy od 24 lutego, bo wojna toczy się od 2014 roku, od aneksji Krymu. Ta eskalacja to nie jest tylko wojna Rosji przeciwko Ukrainie, ale to jest wojna przeciwko całemu demokratycznemu, zachodniemu, europejskiemu światu. A jaki sprzęt wojskowy został dostarczony z Estonii na Ukrainę? And what military equipment have been delivered from Estonia to Ukraine? Obviously, I cannot comment all the details, but I can say that yes, we have sent lethal aid, so mortars and ammunition, and some other equipment. But also, what is very important for us that we have delivered already one field hospital, and the second one will be delivered in a couple of weeks. What we also do that we also looking already today for the civil aid. We are trying to help Ukraine with the civil aid, and the first object will be one kindergarten. Nie mogę oczywiście ujawnić wszystkich szczegółów, natomiast tak, potwierdzam, dostarczyliśmy broń Ukrainie, między innymi moździerze, amunicję, ale najbardziej chwalimy się szpitalem polowym, który dostarczyliśmy. Dostarczymy niedługo w nadchodzących dniach także drugi szpital, ale patrzymy też na pomoc cywilną i tutaj będziemy dostarczać przedszkole. And very quickly also one more, like the third group of the aid is of course training of Ukrainian military. I tak bardzo szybko, trzeci rodzaj pomocy to oczywiście szkolenie ukraińskich wojskowych. Pan minister ma bardzo radiowy głos. Czy ma pan ze sobą przeszłość radiową, czy próbował pan swoich sił w radiu? You have very so-called radio voice. Do you have any radio experience in your past? I've been giving quite a lot of interviews, yes. Udzielałem bardzo wielu wywiadów, tak. Przypominam państwu, że jesteśmy w Ministerstwie Obrony Narodowej i gościem poranka wnet jest Hanno Pevkur, minister obrony narodowej Estonii. Powiedział pan minister o szpitalu polowym, który jest wybudowany, czy jest budowany, za chwilę będzie oddany do użytku na Ukrainie, o pomocy wojskowej dla Ukrainy. A jakie są relacje pana ministra z ministrem obrony narodowej Polski, Mariuszem Błaszczakiem? You said about the field hospital in Ukraine, about aid for Ukraine, but how are your relations with Polish Minister of Defense Mariusz Błaszczak? The relations are very, very good. We will meet on 7th of September in Poland. We have not decided yet will it be in Warsaw or maybe in Kielce, where there is a big military exhibition. We are in the process of procurement at the moment of the man pads, Biorun, Polish made. So this is a joint procurement together with Poland, and we are very, very happy. What I personally would like to see that the defense cooperation between Estonia and Poland will be more intense, but the relations are very, very good. Relacje są bardzo dobre, zresztą będę 7 września w Polsce. Jeszcze nie jestem pewien, czy w Warszawie, czy na dużej wystawie wojskowej, targach wojskowych. Natomiast razem z Polską realizujemy teraz projekt wyrzutni Piorun. Te relacje są bardzo dobre, natomiast mam nadzieję, że będą jeszcze lepsze. And I'm also coming to the Warsaw Security Forum. Przyjadę także na Warszawskie Forum Bezpieczeństwa. Dzisiaj w Polsce zostanie podpisany przez ministra Błaszczaka wielki kontrakt zbrojeniowy na zakup nowoczesnego uzbrojenia w Korei Południowej, a gdzie Estonia, gdzie Estończycy kupują swoją broń, kto jest najważniejszym dostawcą broni dla Estonii? Today, Minister Błaszczak will sign a new contract
to buy new military equipment from South Korea? And where do Estonians buy their arms? I know the agreement what Poland is doing. We have also the same some of the same equipment. So it's the K9 artillery, and of course what we do and where we buy. It's about the procurement, and we are more than happy that we have a very good cooperation also, as I said, with Poland. When the Polish defense industry can provide something, we are more than happy to buy this. And as I said, for me personally, Poland is doing great, and I truly believe that in very close future, Poland will be a very, very strong military power in our neighborhood. Mamy trochę takiego samego wyposażenia jak Polska, między innymi haubice K9, ale tak jak powiedziałem, mamy też zamówienia z Polski, kupujemy sprzęt z Polski, w tym właśnie wyrzutnie Piorun. Ta współpraca między Polską a Estonią układa się bardzo dobrze z polskimi wytwórcami broni. Też wierzę, że w przyszłości, niedługiej przyszłości Polska będzie miała bardzo potężne wojsko, bo Polska radzi sobie świetnie. Powiedział pan minister, że wzmacniacie armię estońską, to jest po 24 lutego. Jaka jest siła, ilu jest estońskich żołnierzy, jaka jest ich siła obronna? You said that after 24th of February, you started to enforce Estonian army. What is the military power of Estonia right now? Well, we have two brigades, and we try to weaponize both of the brigades as much as they need. We've decided only in this year, extra investments in amount of over 800 million euros. And what we have doing what we are doing at the moment is that we are creating a divisional structure together with UK, which is the outcome from the Madrid summit. And then UK will take the responsibility of the 3rd Brigade here in Estonia, so we will have a full-scale division, and then of course with our allies, not only Poland but all the other allies, it's already a quite strong military power what we have here in Estonia. Mamy obecnie 2 brygady, które staram się odpowiednio doposażyć, uzbroić. Przewidujemy dodatkowe inwestycje w wysokości 800 milionów euro na uzbrojenie. W tym momencie tworzymy także strukturę dywizyjną razem z Wielką Brytanią. Jest to efekt szczytu w Madrycie. Wielka Brytania przejmie dowodzenie 3. brygadą. To pozwoli na utworzenie pełnej dywizji w Estonii, ale także Polska i inni sojusznicy mają tutaj dużą rolę. Mamy świetną współpracę. And also we are in the process of buying MLRS system, HIMARS, to Estonia, together with the United States. And at the moment there is a discussion in government, and the decision will come in a couple of weeks to buy a middle-range air defense system for Estonia. W tym momencie kupujemy także samobieżne wyrzutnie dalekiego zasięgu, HIMARSy razem z USA i trwa dyskusja w rządzie nad zakupem systemów obrony powietrznej średniego zasięgu. Wierzy pan w jedność i solidarność Sojuszu Północnoatlantyckiego? Do you believe in unity and solidarity of the North Atlantic Treaty Organization? Of course I do. This is why we have so close relations, and of course I also believe that expanding NATO to Sweden and Finland is very, very crucial for our region, for the Baltic Sea region, not only for Estonia and Latvia and Lithuania, but also for Poland and for the whole Baltic Sea region. Oczywiście, że wierzę. Dzięki temu mamy taką dobrą i bliską współpracę. Dodatkowo cieszę się bardzo z wstąpienia Szwecji i Finlandii do sojuszu, bo jest to kluczowe dla bezpieczeństwa nie tylko Estonii, nie tylko państw bałtyckich, ale całego regionu Morza Bałtyckiego, w tym także Polski. To jeszcze nie jest przesądzone, bo pytając o wiarę, miałem na myśli między innymi prezydenta Turcji, pana Erdogana.
Well, it is not decided yet because when I asked about your faith in the unity, I asked, among others, about the president of Turkey, Erdogan. That is true that there are still a couple of countries who have not ratified the accession of Finland and Sweden to NATO. Estonia was one of the first parliament. The other ones who ratified it was on the level of the presidents or the prime ministers, but as a parliament, Estonia was the first one. And of course, we all understand that Turkey is using accession of Sweden and Finland to NATO, some other goals to achieve their political goals, but eventually I believe that also Turkey will accept it. To prawda, że jeszcze nie wszystkie państwa ratyfikowały. Estonia była jednym z pierwszych państw, które ratyfikowały protokoły akcesyjne Finlandii i Szwecji. Pierwszym parlamentem, bo były inne państwa, które ratyfikowały na poziomie rządów albo na poziomie prezydenckim, natomiast Estonia jako pierwszy parlament ratyfikowała. Faktem jest, że Turcja używa akcesji Szwecji i Finlandii także do osiągnięcia innych celów, do realizacji innych celów, natomiast wierzę, że ostatecznie wszystkie państwa NATO ratyfikują protokoły akcesyjne Finlandii i Szwecji. Jak dziennikarz z Polski pyta się o solidarność Paktu Północnoatlantyckiego, to też ma na myśli Niemcy i postawę Niemiec wobec konfliktu na Ukrainę. Jak pan ocenia politykę Berlina? And when a Polish journalist asks about solidarity of NATO, he also asks about Germany and German attitude towards the war in Ukraine. What do you think about German attitude? I look at the facts. I see that Germany has increased a lot their defense expenditure. They are buying a lot of new equipment. So this gives me the understanding that Germany wants to increase their capabilities also on the military side. And Germany as a part of NATO and also Germany at the moment as a responsible country for the air policing in Estonia is a strong ally for us, and I believe that is a strong ally for NATO. But of course, we would like to see that all countries will do more to help Ukraine. It's not about only Germany; it's about many other countries. Because when we take Estonia or some other countries, also we heard lately from US that they are investing or giving $3 billion US dollars additionally. So this is exactly what Ukraine needs at the moment. So we cannot leave Ukraine alone and we cannot be tired. Patrzę na fakty, a fakty są takie, że Niemcy zwiększają swoje wydatki wojskowe, zwiększają ten budżet obronny, dokonują modernizacji. Niemcy są także dobrym partnerem, obecnie są odpowiedzialne za ochronę przestrzeni powietrznej estońskiej i też sprawdzają się, są wartościowym bardzo partnerem. Natomiast jak mówię o NATO, o pomocy, to trzeba też pamiętać o pomocy dla Ukrainy i tutaj wszyscy sojusznicy muszą się dokładać, w tym Stany Zjednoczone obiecały kolejne $3 miliardy pomocy dla Ukrainy i tego Ukraina potrzebuje. To popatrzmy przez chwilę na geopolitykę. Litwa, Łotwa, Estonia zamraża swoje kontakty z Chinami. Jakie będą to konsekwencje i dlaczego to robi? Let's look on geopolitics. Lithuania, Latvia and Estonia frozen its contacts with China. What will be the consequences and why they do this? Well, first of all, of course, we have to put focus at the moment on Ukraine and what is going on in our close neighborhood. But of course, we have to understand that the global geopolitical situation is also a bit tight at the moment. From my point of view, and then when we talk about the big geopolitical situation, then I'd like to see that also the conflict in Taiwan will be eased, and also the focus of the United States will be more in Europe, not in Asia.
W tym momencie skupiamy się przede wszystkim na Ukrainie, na naszym bliskim sąsiedzie, ale trzeba zwrócić uwagę na to, że sytuacja geopolityczna na świecie jest ogólnie napięta. Jest konflikt wokół Tajwanu. Mamy nadzieję, że zostanie on trochę złagodzony. To też jest kwestia tego, na czym skupią się Stany Zjednoczone, a zależy nam na tym, żeby Stany Zjednoczone skupiły się w tym momencie na sytuacji w Europie. Jeden z polskich dyplomatów powiedział mi, że podziwia determinację Estończyków i taką postawę pragmatyczną i postawę twardą. Skąd ta postawa się bierze? One of the Polish diplomats told me that he's amazed by he admires Estonian force, a strong stance. And where does it come from? Estonians have always been very straightforward, and we are very pragmatic as a nation. So we try to keep things simple. We try to keep them clear, and this is the same also on the foreign relations and our relations with our good friends and allies and with the others in the world. Estończycy zawsze byli prostolinijni, zawsze byliśmy pragmatyczni i pragmatycznym narodem i ma to również zastosowanie do relacji międzynarodowych, do relacji zagranicznych z naszymi partnerami i z naszymi przyjaciółmi. To, co mnie zdziwiło i o czym nie wiedziałem, że Estonia nie ma traktatu granicznego z Rosją. To jest prawda? What surprised me and what I didn't know about is that Estonia has no border treaty with Russia. Is it true? It is not ratified, yes. We have the signed protocol of the border line, but we have not ratified border agreement with Russia. It has been in the process for many, many years, but of course at the moment we cannot discuss it on the political level. We were close to ratification like 10 years ago, but yes, this is the fact that we have the border protocol, but not the border agreement. Tak, nie jest on ratyfikowany. Mamy protokół o granicach z Rosją podpisany, natomiast nie mamy ratyfikowanego porozumienia o granicach. Próbowaliśmy to zrobić przez wiele lat, próbowaliśmy ten proces doprowadzić do końca, natomiast w tym momencie wiadomo, że rozmowy polityczne na ten temat nie są możliwe, więc potwierdzam, nie mamy traktatu granicznego z Rosją. Jakie są tego konsekwencje? And what are the consequences? No very big consequences to that, because we have the border line, we have the border guard on our borders, and we are building the border fence and then border facilities. I started this process already in 2014 when I became the Minister of Interior, and it is under construction at the moment, and we will finish the border construction for sure. Nie ma to wielkich konsekwencji, bo mamy wyznaczoną linię graniczną, mamy naszych strażników granicznych. W tym momencie budujemy płot, budujemy także inne instalacje na granicy z Rosją. Zacząłem ten proces w 2014 roku, gdy zostałem ministrem spraw wewnętrznych, także nie rodzi to w tym momencie dużych konsekwencji. I przez tą granicę nie będą przepuszczani Rosjanie, bo Estonia zdecydowała się, że nie ma dla nich wiz turystycznych, a nawet nie będzie respektować wiz Schengen. Dlaczego? And through this border, Russians will not be let into Estonia because Estonia decided not to give them, not to accept visas and even not to accept Schengen visas for Russians. Why? Well, we all see what is the situation in Ukraine. Once again, I have to say this, and we have to put all the sanctions, effective sanctions on Russia, which will affect them to end this brutal war in Ukraine. And one of the measures, one of the options is to put the visa ban on Russians. Jeszcze raz powiem, chodzi oczywiście o sytuację na Ukrainie. Musimy zrobić wszystko, żeby to zatrzymać, a jednym ze sposobów jest właśnie rozważany zakaz wiz dla Rosjan, który też wywrze presję.
Jak to wróćmy na Ukrainę, ostatnie informacje dotyczą bombardowania i płonących lasów przy elektrowni atomowej. O tym, co pan minister sądzi. Let's get back to Ukraine then. Last information are about burning forests near Energodar atomic plant. What do you think about it? Well, this is very, very difficult situation in the nuclear plant at the moment. We saw that in the beginning of the war, or already in old power plant, nuclear power plant. Now we see the situation ongoing in Zaporozhye. This is a very, very concerning situation. So from my point of view, I really do believe actually I do hope that World Nuclear Organization, however the exact name is, will have the access to the plant and can take the control. But obviously Russia is using the nuclear plant at the moment as a shield, which is not normal. And normally we would describe this as a terroristic act when someone is using the nuclear power plant for his demands. Oczywiście ta sytuacja jest bardzo niepokojąca i na początku wojny widzieliśmy, jak Rosja wykorzystywała starą elektrownię atomową w Czarnobylu. Teraz to jest elektrownia w Zaporożu. Rosja używa jej jako tarczy. Mam szczerą nadzieję, że Międzynarodowa Agencja Atomistyki zostanie tam dopuszczona i przejmie kontrolę nad elektrownią, będzie nad nią sprawować pieczę, bo w tym momencie Rosja wykorzystuje ją jako tarczę. Normalnie nazwalibyśmy takie zachowanie aktem terroryzmu, kiedy ktoś wykorzystuje elektrownię atomową do stawiania żądań. Jest Rosja państwem terrorystycznym? Is Russia a terrorist state? When we take the international law, then by international law, when someone is using a nuclear plant or something similar for their demands to demand something, then it's considered a terroristic act. Can we say at the moment, finally, when we take also the war crimes, what we see in Ukraine, what we have seen in Bucha, what has happened in Irpin, in other cities or Izium, or Mariupol, we clearly understand that there has been a violation of international law regarding the war crimes. So the war crimes, or that saying that someone is terroristic, we can see the actions that can allow us to say that, but officially, of course, it has to be decided by the international court. Według prawa międzynarodowego używanie elektrowni atomowej do stawiania żądań jest aktem terrorystycznym. Widzimy też zbrodnie wojenne, które Rosja popełniła, które popełniła w Buczy, w Irpieniu, w Iziumie, w Mariupolu, w innych miastach, więc widzimy, jakie są fakty i oczywiście te fakty świadczą o tym, że moglibyśmy Rosję tak nazwać, natomiast oficjalnie musi to być stwierdzone przez Międzynarodowy Trybunał. Wierzy pan minister w upadek Putina i reżimu rosyjskiego? Do you believe in the fall of Putin and Russian regime? I do really hope that the Russian people will try to make this change, but seeing what the Russian government is doing, how Putin is controlling everything, how the dictatorship is putting normal people to prison. Also one of the governors lately, now he has been released, but still I don't believe much in the close future that Russian people can have their freedom as Putin is controlling everything. But I do really hope that in one day we still can see that also Russian people can have freedom, because many of the Russian people still desire for a freedom and democratic country. Mam nadzieję, że Rosjanie sami postanowią coś zmienić, natomiast jest to skomplikowane, bo w Rosji nie ma wolności. Ludzie trafiają do więzień. Nawet ostatnio jeden z gubernatorów trafił do więzienia, został wypuszczony, ale jednak faktem jest, że został zatrzymany, więc Rosjanom brakuje wolności. Natomiast mam nadzieję, że Rosjanie tę wolność odzyskają, bo są tam nadal ludzie, którzy wolności pragną. Wierzy pan minister w zwycięstwo Ukrainy?
Do you believe in Ukraine's victory? Yes, I do, because we all have to believe in this, and we all have to help Ukraine to win this war. And it's, as I said, it's up to us not to be tired, and it's up to us to help Ukraine as much as we can, because Ukraine is fighting for all of us at the moment. Tak, wierzę, że Ukraina zwycięży. Taką wiarę musimy mieć. Naszą rolą jest nie poddawać się zmęczeniu. Naszą rolą jest pomagać Ukrainie, tak jak już powiedziałem, bo Ukraina walczy i walczy także za nas, za naszą demokrację, wolność. Panie ministrze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Thank you very much for the interview. Dziękuję bardzo. A śpiewać pan minister potrafi? Can you sing? Not at the moment, if you allow me, but yes, I've been, as you probably know, I believe that the question was not from the blue. No, nie w tym momencie, ale jak pan zapewne wie, no wierzę, że pytanie nie było kompletnie z niczego wymyślone. To prawda. Hanno Pewkur, minister obrony Estonii, był gościem poranka WNET. Tłumaczył Piotr Mateusz Bobołowicz. Bardzo serdecznie, Piotrze, dziękuję. Dziękuję bardzo. A my nie rozstaniemy się z Ministerstwem Obrony Narodowej, ale oczywiście nie rozstajemy się z Talinem, nie Stalinem, tylko z Talinem. Nie rozstajemy się po godzinie 9, po wiadomościach. Znów wrócimy i posłuchają Państwo kolejnej rozmowy, tym razem rozmowy Piotra Mateusza Bobołowicza. A teraz czas na krakowskie Przedmieście 79 i na wiadomości. Sponsorem wspierającym wielkiej wyprawy Trójmorze jest PKN Orlen. Wspieraj regularnie swoje radio na Zrzutka.pl /wspieraj radio wnet. Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim Wy, słuchacze i przyjaciele Radia WNET. Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać. Wasza regularna pomoc na Zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy. Obecnie Radio WNET nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich. I będziemy dalej rozwijać Radio WNET, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać. Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach. Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność z opowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie. Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia WNET. I wspieraj regularnie swoje radio. Na Zrzutka.pl /wspieraj radio wnet.